Na kolejny odcinek chciałbym Was zaprosić, wydawać by się mogło, że do Japonii, do Chin, a tak naprawdę jesteśmy w Parku Oliwskim w Gdańsku i tutaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co zrobić, aby Wasze wakacje były udane. Kiedy przyjechać na lotnisku, jak się zachowywać na lotnisku, w samolocie, po przylocie i przed wylotem do domu. Krótko, treściwie i na temat. Mam nadzieję, że będzie to przydatne podczas Waszych wakacyjnych eskapad. No i cóż więcej, zapraszam! Także jeżeli wyruszacie na wakacje, a z pewnością bardzo często wyjeżdżacie z miejscowości położonych znacznie dalej niż lotnisko, pamiętajcie, aby dojechać tam przynajmniej te 2 godziny, o których pisze się we wszystkich poradnikach czy informatorach. To nie jest wzięte bez powodu, ponieważ na lotniskach większych, takich jak Warszawa, Gdańsk i nawet na mniejszych, takich jak Modlin, bardzo często są duże kolejki i może się okazać, że na samolot po prostu nie zdążycie. I tu Wam powiem to, co bardzo często mówię wszystkim moim znajomym. Samolot to nie jest PKS do koziej wólki. On nie poczeka. Choć wcale nie jest powiedziane, że PKS poczeka. Jeżeli już jesteście na lotnisku, to pierwsza rzecz praktycznie, którą robicie, spójrzcie na tablicę odlotów. Na tablicy odlotów będzie napisane, do jakiej bramki musicie się udać, aby nadać swój bagaż. Idziecie do bramki, tam musicie przedstawić dokument tożsamości, albo dowód osobisty, albo paszport, po którym zostawiacie bagaże, dostajecie karty pokładowe i następnie możecie iść na kontrolę bezpieczeństwa. Pamiętajcie też o tym, aby sprawdzić, ile waży Wasz bagaż, ponieważ każda linia lotnicza ma jakieś tam obostrzenia. Przeważnie jest to około 23 kg, ale polecam sprawdzić. Bagaż nadany, karta pokładowa w ręce powinna być. No to idziemy na kontrolę bezpieczeństwa. I na kontroli bezpieczeństwa, tak jak już mówiłem, mamy tylko bagaż podręczny i nie bierzcie tam żadnych plastikowych, zabawkowych pistoletów na wodę, mieczy, Jedi czy innych jakichś gadżetów, szczególnie w drodze powrotnej. No będziecie musieli to zostawić. Tylko rzeczy najpotrzebniejsze. Po security idziecie przeważnie do sklepu i tam możecie zaopatrzyć się w perfumy, papierosy, alkohol, jeżeli macie jeszcze pieniądze, i do bramki. Tam przeważnie macie trochę czasu, bo jesteście oczywiście 2 godziny przed odlotem, także możecie się oswoić z lotniskiem, jeżeli jesteście pierwszy raz, pooglądać samoloty, jeżeli Was to fascynuje, i następnie ponownie na tablicy odlotów wyświetli Wam się, do jakiej bramki powinniście podejść. Ustawiacie się w kolejce, tylko nie ustawiajcie się w tej kolejce 40 minut przed odlotem, bo to naprawdę szkoda Waszych nóg. Macie miejsca? Macie. Macie karty pokładowe? Macie. Waszego miejsca nikt Wam nie zajmie. Więc po co stać 40 minut? Jest komunikat, ustawiacie się ładnie w kolejeczce, wchodzicie i idziecie bezpośrednio do samolotu. No a w samolocie to, co już mówiłem. Na karcie pokładowej jest miejsce, na nim siadamy i miejsca nie zmieniamy. A jeżeli chcemy zmienić miejsce, to można spytać się załogi albo zrobić to po prostu po starcie. I na lądowanie wrócić z powrotem na swoje miejsce. No a co po lądowaniu? No to już za chwilę. A zanim przejdziemy do kolejnej części, to zaproszę Was jeszcze szybciutko na moment do Katedry Oliwskiej, która jest za mną. No posłuchajcie sami. I w momencie, gdy cały Wasz lot już przeminie w taki sposób dokładnie, jak tego oczekujecie, czyli będziecie albo wyspani, albo najedzeni, a przede wszystkim zadowoleni z tego, że dolecieliście na swoje wakacje, to pamiętajcie o tym, żeby nie wstawać do momentu wyłączenia sygnalizacji i zapiąć pasy, ponieważ tak naprawdę nigdy dokładnie nie wiecie, czy samolot już osiągnął swoje miejsce, czy jeszcze będzie gdzieś dojeżdżał. Jeżeli pasy się wyłączają, wstajemy, bierzemy bagaże i możemy ustawić się w kolejce do wyjścia. Wychodzimy, są podstawione schody, idziemy do terminala i tam podchodzimy do taśmy, na której prawdopodobnie wyjadą nasze bagaże. Bagaże raz wyjeżdżają szybciej, raz wyjeżdżają później. I ja wiem, że to może być denerwujące, szczególnie gdy trzeba na nie czekać o 4 rano, ale tego w żaden sposób nie da się przeskoczyć. No i jeżeli już opuścimy samolot, odbierzemy bagaże, opuścimy strefę przylotów, możemy udać się do autobusu, który zawiezie Was prawdopodobnie dokładnie tam, gdzie zarezerwowaliście sobie własne wakacje.
W momencie, gdy się kończą Wasze wakacje, to dokładnie ta sama historia czeka Was podczas powrotu. Tyle, że tam jest łatwiej, ponieważ przyjeżdża po Was autobus, który zawozi Was bezpośrednio na lotnisko w odpowiednim odstępie czasu. Tam widzicie grupę 150, 160 albo 180 opalonych, zadowolonych i uśmiechniętych Polaków, których nie widzieliście przez cały poprzedni tydzień albo dwa. Bagaże ponownie oddajecie, idziecie na security i jesteście gotowi do tego, aby wrócić do deszczowej Polski. I cóż więcej, mam nadzieję, że Wasze wakacje są w ten sposób udane, że to, co Wam podpowiedziałem, się przyda i nie pozostaje mi życzyć nic innego, jak tym, którzy jeszcze wybierają się na wakacje, aby właśnie były udane, bezstresowe, no i żeby Wasza pogoda była po prostu piękna. Dzięki i do zobaczenia.